Teraz możecie zagiąć panią z geografii. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek Aga testuje! I w dzisiejszym odcinku przetestuję smak Indii. Przyszedł do mnie kolejny boks przepełniony przekąskami z innego kraju i właśnie w tym boksie mam przekąski z Indii, więc otwórzmy i testujmy. Tak jak w poprzednim boksie z Rosji, w trakcie testowania będę wam mówić jakieś ciekawostki o tym kraju, bo właśnie w tym boksie są dostarczane takie ciekawostki i fajne informacje związane z danym krajem, którego przekąski jemy. O, w tym boksie, jak widzę, będę miała 8 różnych przekąsek, a dla najwytrwalszych, którzy zostaną do końca tego odcinka, będę miała super niespodziankę, która będzie związana z odcinkami Aga testuje fanów, więc trzymajcie się krzeseł, oglądajcie test, a na końcu będzie więcej informacji. Zacieram ręce i zaczynam test. Biorę rzecz pierwszą, lepszą z brzegu. Uwaga, uwaga. I są to krakersy z firmy Britannia. Chyba tak. Są 2 N i 1 I. Pewnie wymawia się to zupełnie inaczej, ale znając moją wymowę języków świata, to jest Britannia. I są to krakersy 50-50 i nazywają się tak dlatego, że one są pół na pół słodkie i słone. Pierwszy raz pojawiły się w 1993 roku, więc jak gdyby te krakersy są już mega stare. I podobno właśnie to, że jest pół na pół słodkie i słone sprawiło, że stały się bardzo popularne i że wszyscy je uwielbiają. Więc otwórzmy te krakersy. Ja w ogóle uwielbiam krakersy i wolę na przykład słone rzeczy od słodkich. Bo chyba ludzie się właśnie dzielą na takich, którzy na przykład jak sobie chcą zjeść przekąskę, to by albo zjedli coś słodkiego, w sensie lody albo czekoladę, albo na tych, którzy by zjedli sobie chipsy albo właśnie krakersy. Więc bardzo się cieszę, że tu pomyśleli o wszystkich. Wyglądają one w ten sposób, czyli jak zwykłe krakersy, trochę się połamały, ale to jest taki normalny krakers. Okej. Muszę zjeść jeszcze jednego. O, ten nie jest pokruszony. To jest niesamowite, bo one rzeczywiście wydają się być na równi słodkie i słone, ale ja jednak trochę mocniej wyczuwam w tym słodkość, bo dla mnie to jest trochę tak jakby herbatnik, w sensie smak herbatnika, ale o konsystencji krakersa, bo one są takie jakby nadmuchane i bardzo chrupiące, więc słodki krakers, który jednocześnie ma w sobie trochę słonego smaku. Bardzo trudno to wytłumaczyć, ale naprawdę powiem, że są bardzo dobre i jadłabym je. O. I myślę, że od 1 do 5 dałabym 4. To są naprawdę dobre, tylko ja bym dała troszeczkę więcej soli, tak wiecie, tak troszeczkę więcej. I teraz uwaga, czas na ciekawostkę o Indiach. Indie są drugim co do wielkości krajem, jeżeli chodzi o populację ludzi. Już wam mówię, ile to jest dokładnie. Mają 1,28 biliona ludzi w Indiach. Oczywiście pierwsze miejsce zajmują Chiny, które mają 1,4 biliona, ale tak czy siak 1,3 biliona, a w Polsce jest, nie wiem, chyba 38 milionów, więc ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Chyba w samym New Delhi, mam nadzieję, że New Delhi to jest stolica Indii, to jest chyba 11 milionów osób, a w Warszawie żyje chyba 3, może niecałe 3, więc wyobraźcie sobie, jak byliście gdzieś w Warszawie, bo mieszkacie w Warszawie, to jest na zasadzie 3 miliony i 11 milionów, nie? Jak gdyby 3 razy więcej, bo prawie 4 w zasadzie, więc naprawdę hardcore. Czas wylosować kolejną rzecz. A właśnie, a propos machania głową, to oni tak śmiesznie machają głowami tak na tej osi, jak mówią coś. Ja w ogóle muszę wam przyznać się do jednej rzeczy. Przepraszam, że tak dużo gadam. Niektórzy przyszli tu tylko dla słodyczy. Lubię oglądać bollywoodzkie filmy, ale nie takie, wiecie, zwykłe bollywoodzkie filmy. Tylko na przykład jak czasami oglądacie internet i widzicie takie na przykład gify, gdzie dodają muzykę, albo na przykład jakieś reakcje na bardzo dziwne filmy, tam często znajdują się właśnie takie bardzo specjalne bollywoodzkie filmy, które zastanawiacie się jak ktoś w ogóle wpadł na to, żeby je wyprodukować. To ja właśnie oglądam takie filmy. Im więcej widzę absurdu i rzeczy, których nie jestem w stanie zrozumieć, tym chętniej je obejrzę. Przechodząc do kolejnej rzeczy, tym razem wybrałam sobie cukierka, dlatego że widzę, że w tej paczce w ogóle są aż 3 rodzaje cukierków, więc hej, czemu by nie teraz? Jest to cukierek, który się nazywa Passant. Jest z firmy Ravalgala.
Gaon. Raval Gaon. Tak, pan Passant Gold w ogóle tutaj jest, tego nie dopisali. I to jest twardy cukierek z bardzo unikalnym smakiem napisani. Okej, i teraz ten pan to jest właśnie specjalny smak, który oni tu opisali, że to jest sweet and spicy, czyli słodko-ostry. Są słodkie, ostre cukierki. Właśnie ten pan to jest taki typowo hinduski smak. I najczęściej go się je po obiedzie, dlatego że ma taki swój, uwaga, fresh and sweet flavor. No dobrze, czyli powinno się to jeść po obiedzie, no ale trudno, no ja zjem tak o. Tego bym się nie spodziewała po opisie, że jest słodko-ostry, bo jest po prostu różowy. Na razie pachnie wodą różaną. O Jezu, jeszcze nigdy takiego czegoś nie jadłam. Wow. Na pewno jest słodki, ale to, co się dzieje tam, to nigdy czegoś takiego nie jadłam. Słuchajcie, spróbuję wam to opisać, ale od razu mówię, że to nie będzie proste, dlatego, że to jest jakiś kosmos. Słodki cukierek. Wiadomo, twardy jak, nie wiem, zozole. I w smaku jest taki jakby kwiatowy, że wyczułam tam trochę jakiejś wody różanej, ale jednocześnie jest bardzo właśnie taki świeży. Trochę tak jakby było tam trochę, nie wiem, mięty, jakichś takich ziół. Więc to jest bardzo kwiatowo-ziołowy cukierek, ale taki naprawdę dobry i to w ogóle w takim smaku, w sensie tam są takie aromaty, których w Polsce w ogóle nie ma. Które są takie, że aż po prostu nie jestem w stanie ich opisać, więc ten cukierek to jest po prostu jakaś hardkorowa jazda i bardzo mi się podoba. Nazywa się, jeszcze raz przypomnę, pan Passant. Mega dobre i rzeczywiście takie poobiadowe na odświeżenie i taki deserek. Mega. To bym powiedziała, że to jest 5. To jest 5, bo są naprawdę w ogóle bardzo dobre i też zupełnie inne niż ja cokolwiek znam. I takie wiecie. New and fresh and amazing. Teraz czas na kolejną ciekawostkę o Indiach. Uwaga. Ciekawostka, którą powiem, była zapisana na kartce, ale ja ją troszeczkę rozwinę i troszeczkę jakby skoryguję. Dlatego, że tutaj napisali, że hindi jest głównym językiem, którym się posługują w Indiach. No i załóżmy, że okej. Natomiast wiem od ludzi, którzy są z Indii, że tak naprawdę między ludźmi z różnych regionów rozmawia się po angielsku. Między innymi dlatego, na przykład te produkty, które wam pokażę, nie mają na sobie żadnych znaczków hindi, tylko wszystko jest po angielsku. Dlatego, że oni mają tak wielki kraj, Indie są gigantyczne, że co chwilę zmienia się region i co chwilę zmienia się dialekt. Więc ktoś, kto mówi, załóżmy w tym regionie w jakimś dialekcie, to ktoś, kto mieszka poniżej, już nie rozumie się nawzajem. Więc Hindusi z różnych regionów najczęściej mówią do siebie po angielsku. Po prostu. Dobrze, były cukierki, to teraz czas na coś innego i tutaj sobie złapię coś, co bardzo przyciągnęło mój wzrok. Dlatego, że może wam się to kojarzyć z poprzedniego odcinka, właśnie z rosyjskiego odcinka, bo tutaj znowu jest opakowanie z dzieckiem. No i na przykład tutaj jest coś, co się nazywa Parle G. Parle G Biscuits by Parle, czyli z firmy Parle. No i tak, i mamy tutaj śmieszne dziecko, natomiast to jest indyjskie, hinduskie dziecko. Cały czas mnie nos swędzi, nie wiem czemu. W każdym razie widać, że posiada kolczyki w uszach, ma ciemne, piękne włosy, ciemne, piękne brwi, wyglądały jakby były wyskubane i pomalowane, no i piękne, czarne oczy z długimi rzęsami, więc jest po prostu idealne, piękne hinduskie dziecko. Natomiast dla mnie zawsze te dzieci są trochę niepokojące, bo są tak zrobione w Photoshopie albo w jakimś innym programie, że nie wyglądają naturalnie, tylko wyglądają jak lalki. Okej, więc to są małe, prostokątne flat bake biscuits. A, proszę! To jest naprawdę... To słuchajcie, teraz musicie się skupić, bo to są numer 1 best-selling biszkopty na całym świecie. Czyli te biszkopty są najczęściej kupowanymi biszkoptami na całym świecie. Może być dlatego, że Indie są drugim co do wielkości krajem na świecie pod względem ilości osób, więc pewnie dlatego, ale tak czy siak, to oznacza, że muszą być dobre. Ta literka G oznacza glucose and genius. Glucose and genius, czyli jakby glukoza, czyli taki prosty cukier i genialność, błyskotliwość, mądrość. I napisali, że to jest dlatego, że to jest źródło i siły dla ciała, i siły dla mózgu, dla umysłu. No fajnie. Całkiem spora historia stoi za tymi biszkoptami, ale ja je już może otworzę.
No dobra, na pewno się nie otwiera łatwo, bo zamiast mieć otwarcie z boku, to ma otwarcie jakby z góry. Ale ja sobie poradzę. No dobra, dostałam się do nich. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I teraz ja wyciągnę. Rzeczywiście są takie prostokątne i proszę bardzo, jakie ładne. Tutaj wzorki mają na sobie. Pachną podobnie do naszych herbatników, ale troszkę inaczej. Muszę przyznać, że są naprawdę dobre. Mam wrażenie, że są trochę bardziej delikatne, trochę bardziej kruche niż nasze herbatniki, ale to są naprawdę dobre ciastka. Serio. Te ciastka, jak na herbatniki, no to też muszę przyznać, że takie, no tak 4,5. 4,5 wydaje mi się naprawdę bardzo dobre. No dobra, czas na kolejną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie mieszkający w Indiach potrafią wydać swoją całodzienną pensję na to, żeby zobaczyć bollywoodzki film. Dlatego, że on de facto dużo kosztuje w porównaniu do ich zarobków, ale za to wszyscy tak bardzo kochają filmy w Indiach, że wydadzą swoją dzienną pensję. Czas na kolejnego cukierka. I jest to cukierek, który wydaje mi się, że znam. Jeszcze muszę doczytać dokładnie. Tak, to jest cukierek, który się nazywa Eclairs z firmy Cadbury. I wydaje mi się, że my mamy, albo mieliśmy takie cukierki, właśnie te Eclairs. I wydaje mi się, że to jest takie trochę, że na zewnątrz jest jakby toffee, a w środku jest czekolada. Tak, dokładnie. Co z tego, że już to jadłam? I tak to zjem, bo może na przykład ta hinduska wersja, indyjska wersja jest inna, ale wygląda dokładnie tak, jak go zapamiętałam, czyli po prostu karmel jest na zewnątrz i w środku powinna być czekolada. Jest trochę inna. Dobra, na pewno jest inny niż zapamiętałam, bo te, które ja jadłam, to były takie, że jak się je ugryzło, to nie można było przegryźć, bo tak bardzo się ciągnęło i jak gdyby ten karmel czy tam toffee na zewnątrz było takie bardzo twarde, że raczej powinno się to trzymać w ustach i rozpuszczać, a tutaj z łatwością się przegryzłam i to jest coś w stylu naszej krówki, czyli po prostu się trochę jakby łamie, ale może to być kwestia tego, że na przykład one nie są takie mega świeże, że taka jak krówka na przykład jak jest taka świeża, to jest mega ciągnąca, a potem im starsza, to tym bardziej ten cukier się krystalizuje, więc może to być kwestia tego, natomiast rzeczywiście to jest bardzo dobre, bo słodki karmel plus czekolada, pycha, wiadomo, ale dałabym temu jakieś 3,5. Nie było to zachwycające, szczególnie właśnie ta taka krucha konsystencja. Teraz się szykuje naprawdę gruba ciekawostka, bo to właśnie w Indiach wymyślono szampon. Szampon jest z Indii, słuchajcie, kto by pomyślał. Tym razem wylosowałam takie coś, co się nazywa Good Day i znowu jest z tej firmy Britannia i to są butter cookies. Akurat tutaj, wiecie, no znowu jest po angielsku napisane, of course. I już ja przeczytam wam, niech ja wam przeczytam, co to jest tak naprawdę. Napisali, że jest przepyszne, kruche, maślane ciasteczko. Okej, ogólnie nie napisali żadnych ciekawych faktów, jak na przykład tamte herbatniki, że są na numer 1 w ogóle w sprzedaży, tylko tu napisali, że to są po prostu bardzo pyszne herbatniki. Nie herbatniki, tylko maślane ciasteczka. O, a ja je już otwieram. Pachną margaryną, ale ogólnie pachną bardzo ładnie i tak właśnie podobnie do naszych maślanych ciasteczek. Ale spójrzcie tylko, jak pięknie wyglądają. Mają takie falki i ja już powiem wam, że wiecie, co ja sobie wyobrażam? Że biorę masło na nóż i sobie tak smaruję po tym i to masło tak wchodzi między te fale. I nawet możliwe, że to zrobię, ale najpierw spróbuję, jak smakuje takie po prostu. Definitywnie to są bardzo dobre ciasteczka. Na zasadzie naprawdę bardzo dobre. Kruche, delikatne, maślane, słodkie. Bardzo dobre. 4,5. Kolejna ciekawostka. W Indiach jest najwięcej wegetarian na świecie. Okazuje się, że w Indiach prawie nikt nie je mięsa. No może tam, wiadomo, niektórzy, ale ogólnie na przykład w McDonaldzie nie sprzedają kanapek z mięsem. Czyli macie na przykład, nie wiem, jakiegoś hamburgera tylko z plackiem ziemniaczanym albo z jakimś falafelem czy czymś tam, co nie zawiera w sobie mięsa. Taka ciekawostka ode mnie o tym McDonaldzie. To teraz wezmę kolejną rzecz, która ma w sobie nazwę salty, dlatego że ostatnie rzeczy były dosyć słodkie i teraz chciałam to przełamać. I to jest jakaś dosyć duża paka takiej ala, wiecie, mieszanki studenckiej, czyli pewnie jakieś bakalie i jakieś coś w tym stylu, przynajmniej tak to wygląda. I już czytam, co to jest. To jest trudne napisy, nie wiem, jak to się czyta, ale Kata Meta z firmy Moples.
Tak, więc jest to słodko-słona mieszanka, znowu, czyli oni pewnie bardzo lubią połączenie właśnie słonego i słodkiego. I tutaj jest miks różnych rzeczy, ale tu jest napisane mix of sago and rice flakes. Nie wiem, co to jest sago, ale rice flakes to są takie jakby dmuchane ryżowe chrupki, takie krakersy ryżowe. Już te słowa kata, meta, to jest kolokwialna fraza używana w niektórych częściach Indii, która znaczy sweet and sour, czyli słodki i słony. Czyli kata, meta to jest słodko-słony. Z pomocą przyjdą mi nożyczki. Patrzcie, co rozkminiłam. Taki znaczek jest tutaj i wydaje mi się, że ten znaczek oznacza, że ten produkt jest wegański, bo tutaj z boku opakowania też jest taki sam zielony znaczek, ale z wytłumaczeniem, że jest suitable for vegetarians. Moim zdaniem to jest fajne w ogóle, że są takie oznaczenia, że ktoś nie musi spędzić pół godziny na samym czytaniu produktów i wiecie, składu. To wygląda trochę jak taka karma dla ptaków, można powiedzieć. Jest tu mnóstwo różnych takich ziarenek i pachnie bardzo orzechowo. Jakby orzeszkami ziemnymi tak naprawdę najbardziej. Wysypię sobie trochę na rękę. I wszystko jest żółte. To wygląda jak miniaturowa bagietka z Francji. Spróbuję. Dobra, to nie było dobre. Ale za to... te chrupki ryżowe są pycha. One są takie kwaśno-słodkie. Myślałam, że cała ta mieszanka będzie miała jak gdyby jedne przyprawy. A tu się okazuje, że to, co jadam najpierw, było inaczej przyprawione niż to, co jadam potem. Spróbuję sobie wziąć taką garstkę. Ej, to jest mega fajne, bo każda rzecz naprawdę ma trochę inny smak i trochę inną teksturę. Czyli są jedne bardziej takie powietrzne, bardziej puszyste, niektóre są trochę bardziej chrupiące, więc wow, taka mieszanka jest naprawdę dobra i powiem wam szczerze, że jest o wiele lepsza niż mieszanka studencka. Więc wrzucę sobie to teraz wszystko do japy. Dla mnie właśnie jest bardziej kwaśno-słono-słodkie niż po prostu słodko-słone. A zaraz, bo teraz się obudziłam. Tu jest napisane słodko-słony miks, a potem w opisie, jak jest tutaj kata, meta, to znaczy słodko-kwaśny. Czyli tu jest jakby właśnie słodko-słono-kwaśny, czyli idealnie. I to jest naprawdę bardzo dobre. Ja temu spokojnie mogę dać 5, bo jest przepyszne. Ja bym coś takiego żarła cały czas. Zostały ostatnie dwie rzeczy i czas na ciekawostkę o Indiach. Okazuje się, że pierwsze diamenty wydobywano właśnie w Indiach, a nie w Afryce. Teraz możecie zagiąć panią z geografii. Czas na kolejnego cukierka, który ma zresztą bardzo dziwne i takie niepokojące opakowanie, bo ma strasznie ucieszoną kroplę jakiegoś soku. Albo po prostu kroplę miodu, czy coś. Ale podejrzewam, że to jest kropla soku, dlatego że ten cukierek nazywa się Mango Mood. Czyli podejrzewam, że to jest kropla soku z mango, która się bardzo cieszy. Ten cukierek jest z firmy Ravalgaon. I uwaga, są zrobione z prawdziwej, jak gdyby pulpy mango. Czyli wiecie, z takiego musu mango. A to dlatego, że uwaga, kolejna ciekawostka wpleciona w słodycze. W Indiach zbiera się i produkuje najwięcej mango na świecie. I mango jest też narodowym owocem Indii. Niesamowicie muszę odwiedzić Indię. Serio, to będzie mój, nie wiem, na przykład przyszłoroczny cel. Pojechać do Indii i jeść dużo, bardzo. Proszę, nie jest zaskoczeniem, że mają kolor żółty. Bo pewnie te indyjskie mango są podobne jak na przykład w Tajlandii widziałam, czyli azjatyckie mango są bardziej w stronę żółtą, a południowoamerykańskie mango są bardziej w stronę pomarańczową, jeżeli chodzi o miąższ. Dobra, więc jemy. Aż trudno mi się rozstać z tym cukierkiem. Nie wiem, czy kojarzycie czasami u nas jakieś cukierki albo lizaki o smaku mango, to pomyślcie sobie o tym smaku i pomyślcie, że ten jest zupełnie inny. Smakuje jak mango, ale takie właśnie jakby prawdziwe mango i jeszcze ma gdzieś z tyłu taki bardziej mocny aromat, taki wchodzący trochę w taki jakby smak na przykład zaraz przy pestce mango. Jak jecie owoc, to zaraz przy pestce jest taki ciekawy smak, albo zaraz przy skórce. I właśnie ten cukierek ma ten aromat. I to jest dla mnie niesamowite i w ogóle jeszcze nie jadłam żadnego cukierka o smaku mango, który by był tak bardzo mango jak ten cukierek. Mango Mood jak najbardziej na plus. Ja chyba dam 4 albo 4,5 ze względu na to, że on jest też taki bardzo, bardzo słodki. No ale tak, jest naprawdę bardzo dobry, więc załóżmy 4,5. Niech będzie. Kolejna ciekawostka. Indie są miejscem narodzenia buddyzmu i Buddy. Stamtąd się wywozi buddyzm. W ogóle jeżeli słyszeliście, to jest kolebka.
I teraz została mi ostatnia rzecz, która znowu jest jakimiś herbatnikami, ciastkami bądź krakersami. Zauważyłam, że w tej paczce było bardzo dużo takich właśnie ciastko, herbatniko, biszkoptów. I to jest, przeczytam sobie, Hide and Seek z firmy Parle. I to są pierwsze w ogóle ciastka zrobione z kawałkami czekolady w Indiach. I w Indiach cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu właśnie na smak tej czekolady, że ona jest taka podobno bardzo specyficzna. I tutaj napisali, że można je jeść albo z mlekiem, albo z kawą, albo po prostu tak same o. Więc ja sobie spróbuję samych o, bo nie mam tutaj przy sobie mleka. Tak wyglądają te ciastka. I oczywiście jak zwykle pierwsze jest pokruszone. Ale mocno pachną czekoladą, taką deserową, pyszną czekoladą. Ciastko samo w sobie też jest dosyć ciemne, jak widzicie. Te ciastka są naprawdę bardzo dobre. Ta moja pierwsza reakcja, że tylko ugryzam, było takie to było dlatego, że one są dosyć zbite i takie twardsze, ale za to bardzo kruche, więc jak się ugryzło, to trzeba się było trochę przebić, ale potem się kruszyły. I rzeczywiście przez całe ciastko przebija się smak takiej deserowej czekolady. Nie za słodka, nie za gorzka, po prostu idealna. I naprawdę te ciastka są bardzo dobre. Wydaje mi się, że z mlekiem mogłyby być nawet jeszcze lepsze, ale nie mam. Więc no myślę, że też 4,5. Naprawdę, tutaj bardzo dużo rzeczy przeszło 4. Na spokojnie. W tym boksie, który miałam z Rosji, tam nie wszystko było dla mnie takie dobre. Niektóre rzeczy były zbyt słodkie, jakieś takie zbyt takie normalne, w sensie, że nic specjalnego. Natomiast były tam też takie chrupki o smaku mleka skondensowanego. Tak, skondensowanego, nie wiem czy pamiętacie. To na filmie mówiłam, że tak one są takie średnie, ale słuchajcie, jak skończyłam nagrywać, to potem jakoś tak, dobra, zjem sobie jeszcze jednego i potem nie mogłam przestać ich jeść. Więc te chrupki, które były właśnie o smaku tego mleka, to naprawdę były bardzo dobre i takie uzależniające, można powiedzieć, więc potem je zeżarłam całe. Wracając do tego odcinka, tutaj rzeczywiście większość rzeczy była naprawdę pyszna. To, co ogólnie mogę stwierdzić po tej paczce, to, że oni pewnie kochają ciasteczka, krakersy i jakieś herbatniki, bo tego było tutaj najwięcej. Ale teraz jest niespodzianka dla tych wszystkich, którzy wyczekali do końca odcinka, który był zresztą jak zwykle długi, ale słuchajcie, bardzo dużo myślałam nad tym, że mega podobało mi się robienie odcinków Aga testuje fanów. Tyle, że wtedy to było powiązane jakby z tym, że robiłam fanmaila i potem z tego fanmaila wybierałam jakieś ciekawe słodycze bądź przekąski i właśnie robiłam odcinek Aga testuje fanów. I teraz, słuchajcie, chciałabym, żeby ta seria powróciła. Bardzo bym chciała, znalazłam już nawet miejsce, żebym mogła przechowywać te paczki, w sensie skrytkę pocztową, ale teraz zrobię to inaczej, bo nie będę już robiła fanmaila. Fanmail jak gdyby odchodzi zupełnie w bok, bo dostawałam za dużo paczek. Nie byłam w stanie tego ogarnąć fizycznie, czasowo, to w ogóle nie byłam w stanie otwierać tych wszystkich paczek, więc fanmail odchodzi w bok. Nie ma go, ale otworzę skrytkę dla tych, którzy na przykład mieszkają w innych krajach, albo na przykład mieszkają w Polsce, ale gdzieś widzieli jakieś super słodycze, albo super przekąski słone, napoje, nie wiem, cokolwiek, co znajdziecie do jedzenia, co będzie takie, wiecie, fajne i ciekawe do otworzenia na filmie, do wypróbowania na filmie, więc w opisie umieszczę adres, na który możecie przesyłać paczki, ale błagam was, wysyłajcie tylko jedzenie, które będzie ciekawe do zrobienia filmu, dlatego że nie będę w stanie otworzyć wszystkich paczek i naprawdę od razu mówię szczerze, nie liczcie na to, że jeżeli wyślecie mi jakieś rzeczy do fanmaila, na przykład, nie wiem, jakieś laurki albo jakieś takie rzeczy zrobione własnoręcznie, nie liczcie na to, że pokażę je na Aga testuje fanów, bo to jest tylko do jedzenia i to tylko do takiego, wiecie, dziwnego, innego jedzenia. Więc tutaj głównie zwracam się do tych, którzy mieszkają za granicą, albo do tych, którzy właśnie mają dojście do jakichś dziwnych słodyczy. Mam nadzieję, że bardzo was to nie boli, ale z drugiej strony podejrzewam, że też cieszycie się, że ta seria wróci, bo ja się mega cieszę i już się nie mogę doczekać, co wymyślicie dla mnie do zjedzenia. Więc mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno jak ja, a tymczasem widzimy się w kolejną środę. Trzymajcie się ciepło i pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie obejrzyjcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zróbcie to klikając tutaj na górze.